australijski poranek. Zanim wyruszymy na targ, zobaczcie, kto nas dzisiaj przywitał. Cześć, tu Basia. Witam Was i zapraszam na spokojny spacer, niedzielny poranek w Kalamanda Fresh Market. Pokażę Wam lokalne ceny, atmosferę targu i odwiedzimy przepiękny sklep z antykami, który przenosi nas w czasie. Gotowi? To ruszamy. Właśnie przed nami piękny mural, który pokazuje, jak wygląda życie rolników. Jest pokazany koń, kanki z mlekiem. Coś pięknego, obrazujące właśnie to targowisko, na które się dzisiaj udajemy. Gdzie się znajduje ta Kalamanda? Wzgórza Perth to jest właśnie fantastyczne miejsce, w którym ludzie mogą kupić wiele świeżych produktów i potraw bezpośrednio od producentów. Targi odbywają się zarówno w centrum Kalamandy, jak i na Podgórzu. Wiele lokalnych restauracji organizuje wydarzenia zbieżne z zaplanowanymi targami, co czyni je idealnym miejscem dla całej rodziny. A że mamy tutaj teraz w Australii School Holiday, czyli dzieci mają przerwę po 10 tygodniach szkoły, więc 2 tygodnie mają wolne. Takie miejsce jest bardzo często uczęszczane przez właśnie całe rodziny. Aktualnie działają następujące targi właśnie w tym miejscu. Jest to Kalamanda Farmers Market, na którym dzisiaj będziemy. Jest Kalamanda Artist Market, Kalamanda Nights Market, Family Nights Market, czyli jest bardzo dużo tych marketów. Targi rolnicze Kalamandy odbywają się właśnie ten, który jesteśmy dzisiaj, w każdą niedzielę rano. Są to świeże lokalne produkty najwyższej jakości bezpośrednio od producenta. Każdą niedzielę godzina od 8 do 12. Każdą niedzielę rodziny przychodzą tu, aby poczuć atmosferę targów i spotkać się ze znajomymi. Targ rolniczy Kalamanda umożliwia klientom kupowanie bezpośrednio od rolników, plantatorów lub producentów właśnie z rejonów Perth. Targ czynny jest, tak jak mówiłam, w każdą niedzielę rano na Central Mare w Kalamanda od 8 rano. My byliśmy już tutaj około 10. Na rynku można kupić ogromną gamę produktów, które właśnie widzicie. Lokalni Australijczycy, biznesmeni tutaj wystawiają swoje produkty. Można tu kupić sezonowe owoce, warzywa, mięsa, dania, przyprawy do produktów bezglutenowych i wegetariańskie. Targ rzemieślniczy Kalamanda jest to unikalna gama ręcznie robionych lokalnych produktów w pięknych wzgórzach właśnie Perth tutaj, w których wszystkie środki przekazywane są na lokalne projekty charytatywne. I ten targ odbywa się w pierwszą sobotę każdego miesiąca od 8:30 do 2:30. Targ rzemieślniczy Kalamanda to jeden z najlepszych targów rzemieślniczych w Perth. Oferuje ręcznie robione i uprawione produkty z ponad 170 straganów zlokalizowanych w pięknym centrum właśnie. Tutaj mamy trufle, jest teraz sezon na trufle, więc też zaczyna się pora, gdzie możemy kupić świeże trufle. Nie należą do tanich, ale jest taka możliwość zakupu lub spróbowania. Następnym takim targiem właśnie w tym miejscu
Są to nocne targi w Kalamandzie, gdzie spotykają się właśnie rodziny i przyjaciele, poznają wyjątkową okolicę Perth Hills o zmierzchu. Niektóre z lokalnych butików również są wtedy otwarte, nawet w godzinach wieczornych, ale te nocne targi odbywają się od października do kwietnia. Zwykle w ostatni piątek miesiąca. Termin może się różnić w zależności od świąt państwowych. Tutaj zobaczcie, tak wygląda Kangaroo Puff. To jest właśnie ogon kangura. I tak nazywa się ten kwiatek, tak wygląda. Piękny. Lubię te kwiaty. Dają właśnie taką osobliwą australijską naturę. Nocne targi są zazwyczaj w ostatni piątek, jak mówiłam, od października do kwietnia, w godzinach od 18 do 21. Wraz z zamknięciem głównej drogi High Street o godzinie 16 i są tam rozłożone właśnie na tej ulicy głównej, którą potem później Państwu pokażę, jest zamknięta w całości i tam są właśnie stragany. Muzyka na żywo, uliczni artyści tworzą bezpieczną, karnawałową atmosferę dla młodych i starszych osób. Więc takie malownicze miejsce właśnie w górach, jak jest Kalamanda, ten targ przyciąga naprawdę i widać jak ci ludzie z przyjemnością zawsze są uśmiechnięci, nikt nie jest zły, nikt odpowiadają na każde jedno pytanie. Jeżeli pytacie się o skąd są te dane owoce czy warzywa, chętnie Wam odpowiedzą. Więc nie ma żadnej takiej nieprzyjemnych sytuacji. Naprawdę atmosfera jest bardzo piękna i chętnie polecam. Restauracyjki oczywiście są również przeważnie w godzinach porannych, więc ludzie siadają na szybkie śniadanko, kawkę, herbatkę wzdłuż właśnie tego targowiska. Czy ma to klimat? Moim zdaniem to miejsce ma klimat właśnie targowiska. Ci ludzie się wszędzie znają. Można kupić sobie świeczki, widzicie, za $30, $50, za 20, za 10, w różnych cenach. Są to świeczki zapachowe, na zewnątrz, do domu, ale również żeśmy spotkali panie, które oferowały Thermomix, który jest bardzo teraz popularny u większości gospodyń domowych, które robi sam za siebie, wstawiasz i można powiedzieć nic więcej nie robisz. No, jednak trzeba coś przy tym jednak robić. Thermomix to nie tylko, a tu udajemy się właśnie do miejsca z antykami, ze starymi książkami i z antykami. Nie wiem, czy w Polsce również mamy oczywiście, że mamy antyczne sklepy, z antykami sklepy, ale tutaj ten sklep jest troszeczkę w innej, jednak Australia różni się od Europy. Tu jest bardziej taki na styl angielski. Dużo właśnie można było zobaczyć rzeczy. Zresztą co Wam będę opowiadać? Zapraszam do oglądania.
Pani takie miejsce właśnie z antykami pokazuje detale, porcelanę, obrazy. Jak widzicie tutaj porcelana, taki kubeczek z talerzykiem, z podstawką 70, 69, 99, więc cena jest dosyć duża. Oczywiście było to angielskie, niektóre produkty sprawdzałam, pochodziły z Chin, więc, ale w większości produktów angielskich, japońskich. To miejsce ma niesamowity klimat. Można tu znaleźć naprawdę rzeczy z duszą. Przenieść się w taki inny świat. Jest to idealne dla australijskich domów, ale też przypominają wiele z Polski. Wazony, te lampy, właśnie to takie abażurowe lampy, pamiętam, również były u nas w Polsce, więc dużo można naprawdę wspólnych. Tutaj oczywiście podkowa, 2 konie, przepięknie zrobione, takie mosiężne. Zaraz wam powiem, jaka była cena, bo już nie pamiętam, ale to $42. Dużo, niedużo. No nie jest to nic takiego okazałego, ale bardzo ładnie zrobione. Jest dużo ładnych rzeczy. Niektóre rzeczy są naprawdę niezbyt tanie, ale można coś kupić, jeżeli nawet niektórzy widziałam, kupują na prezenty właśnie, jeżeli ktoś się interesuje antykami czy jakimiś starymi. Ja na przykład bardzo lubię porcelanę i często właśnie lubię sobie pooglądać, nie to, że ją kupuję, bo nie kupuję, ale no chyba, że naprawdę coś by mi weszło, wpadło w oko, ale zobaczcie ten styl tutaj, ten wózek, ta miska, do nalewania taką powiem, u nas w Polsce również były takie produkty. Tam łóżeczko wisi na jakimś stelażu. To jest typowo takie angielskie, tutaj również takie serwetki, ale to mnie najbardziej zainspirowało, ta suszarka do włosów. Pamiętacie? W Polsce również mieliśmy u fryzjera takie suszarki. No, tutaj kanki na mleko, lampy naftowe, które na dzień maszynka do mielenia mięsa, no dokładnie taka sama jak w Polsce, przytłuczek do ziemniaków. Słuchajcie, antyki są antykami, to są już z jakiejś tam epoki i niestety na całym świecie, myślę, gdzie ludzie emigrują, przenoszą się z innych państw do innych, zawsze przywożą coś od siebie, ze swojego kraju. I później z czasem, no jest to przykra jaka wiadomość, na przykład umieramy i niestety dzieci nie wiedzą, co mają z tym zrobić, więc albo rozdają, albo wysprzedają, albo właśnie dają do takich antykwariatów, jeżeli uważają, że coś może mieć jakąśkolwiek wartość. No tak jest życie i nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Każdy ma inne, każda epoka ma swoją historię, więc również tutaj w Australii emigranci poprzywozili właśnie różne rzeczy, które można teraz spotkać w antykwariacie. Co chodzi o targ, no jak widzieliście, ceny różne, produkty różne. Mam do Was pytanie. Czy lubicie odwiedzać takie lokalne targi lub sklepy z antykami? Co najbardziej Was urzekło w tym spacerze? Dajcie znać w komentarzu. To oczywiście pani, lokalny artysta, który śpiewa. Nie nagrywałam, bo akurat grała taką piosenkę, którą pewnie YouTube by mi zablokował. Ale taki spacerek, właśnie poranny, w chłodnej atmosferze, zimowej atmosferze. Poranek był zimny, było 10 stopni. W ciągu dnia, jak już słoneczko wyszło wyżej, już było 15 czy 16 stopni. Tutaj można również różne produkty, food trucki,
zjeść coś na ciepło, na zimno. Tutaj były pierogi filipińskie, chyba z tego co pamiętam. Tak, dumplings Filipino. Dzieci, rodziny, oczywiście z dziećmi na trawnikach, w słoneczku, bo w słoneczku przyjemnie, ale w cieniu jednak zimno. Tutaj specjalne autko do robienia kawy. Ludzie stoją w kolejce, żeby spróbować właśnie takiej lokalnej kawy, którą tutaj pan oferuje. Warzywa, owoce są dużo tańsze, są organiczne, na przykład tańsze na pewno niż w sklepach. Pomarańcze można było kupić za $2 za kilogram. Tutaj jakieś fresh fish, czyli świeże ryby, też były dużo tańsze niż na przykład w marketach, w sklepach. No i tak wygląda. Różni się troszeczkę ten ryneczek z tego, co pamiętam od polskiego, ale idea jest dokładnie taka sama. Tu z tą różnicą, że tutaj rolnicy, producenci właśnie wystawiają swoje produkty. Nie jest to nic przywożone, można powiedzieć, jak to mówią, z Chin. To są organiczne rzeczy. Tutaj widzicie, za 75 centów można było kupić awokado, pomarańcze, mandarynki. Pojedziemy, może jeszcze nam się uda pojechać na taką też miejscowość, gdzie właśnie z farmy są pomarańcze i mandarynek. Jeżeli nie prześpię tego okresu, to spróbuję Państwa tam zabrać. A tutaj oczywiście grzyby, świeże mushrooms, czyli oysters. Wszystko można było kupić, świeże kwiaty cięte. Zobaczcie ceny. $8, 12, 15, czasami 2 za 12. To zależy, które Wam się podobały. No nic, kochani. Taki króciutki spacerek, to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że spędziliście ten poranek ze mną. Jeśli lubisz takie spotkania, lokalne spacery po Australii, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bez scenariusza, bez filtra, z sercem. Wracamy już do domu. Zjeżdżamy z gór. Jedziemy do domku spędzić resztę niedzieli. Ja oczywiście złożyć odcinek dla Państwa raz w tygodniu. Ładny widok z góry. Dziękuję Wam serdecznie, że byliście. Nie zapomnijcie subskrybować i do zobaczenia za tydzień.